Cześć, witajcie na moim kanale. W tym odcinku chciałbym Wam przedstawić takie oto dwa modele wydawnictwa KW Karton Model. I tak w numerze 1.2 2009 został wydany model samolotu BLP-39D1BE Aira Cobra. Natomiast drugi egzemplarz tego wydawnictwa, ten zeszyt w numeracji 345 2009 to model samolotu Junkers Ju-87, ale zajmiemy się w tym odcinku tym egzemplarzem. Format i cała otoczka tu graficzna i wykonanie przypomina dobrze Wam też pewnie znane pewne wydawnictwo, które cieszy się bardzo dobrą jakością wykonania, ale i te egzemplarze też są bardzo dobrze wykonane. W mojej prezentacji tu mam tylko dwa te egzemplarze tej wycinanki. Są to wycinanki ze zbiorów rodzinnych i udało mi się ustalić, nie wiem czy więcej zostało wydanych, ale w sieci znalazłem tylko dwa właśnie takie te egzemplarze. Jeden z nich, ten, można jeszcze otrzymać w jednym ze sklepów modelarskich, głównie która zajmuje się kartonówkami. Jest nawet do niego owiewka kabiny. Natomiast tego cena w jednym ze sklepów, gdzie znalazłem w sieci, grubo przekraczała ponad 100 zł. Natomiast na aukcji jeszcze chyba wisi około 100 zł ten egzemplarz. Ten w cenie przeciętnej, tak jak większość tego typu kartonówek, w przyzwoitej cenie, tak powiem, jest do osiągnięcia. Ale zajmiemy się tym w tym odcinku, tym egzemplarzem, czyli Aira Cobrą. Pokażę Wam, jak wykonana, co wewnątrz. Pokrótce tu prześledzę to, co zawiera ta wycinanka. Model został opracowany czyli graficznie, opis, zdjęcia, okładka. Autorem jest Waldemar Kalinowski i również wydawnictwo jest tu sygnowane jako KW Waldemar Kalinowski. Opis budowy. Dodam jeszcze, że model jest opracowany, przedstawia samolot P-39D1 o numerze seryjnym K41 38 359. Malowanie pochodzi z roku 1942. Samolot stacjonował wtedy na Nowej Gwinei. I tu mamy też historię, życiorys pokrótce pilota, który na tym samolocie latał. No i tak właśnie na tej stronie jest opis dość, trzeba przyznać, że tu jest dość szczegółowy opis, taki przedstawiający jakby budowę w kolejności i z opisem tu części, natomiast nie ma tu jakby numeracji czy oznaczeń rysunków, które jakby się odwoływały tutaj do budowy. I te rysunki też nie mają tu numeracji. Także trzeba po prostu tu jakby sobie szukać. Jeżeli w opisie tu mamy budowę na przykład skrzydła, no to należy się rysunkiem tu posługiwać tym, który jest tu i znaleźć go, który przedstawia budowę skrzydła. I tak tu na pierwszej stronie tej już z rysunkami mamy szablony do samodzielnego tu wykonania, głównie drut, szablony
oszklenia kabiny, natomiast mówię, można kupić, pasują też od innych wydawnictw bodajże. No i jak mówiłem, rysunków jest 32 naliczyłem. No i wtedy rysunki przedstawiają po prostu też oznaczenie części, numerację tych części. Jest przejrzyście, dużo rysunków pomocnych przy budowie, przy wspomaganiu się opisem, także na pewno pomocny przy budowie. Model dość szczegółowy, jak na pierwszej stronie tu opisano, jest to pełna mechanizacja skrzydeł, w sensie takim, że mechanizacja możemy wykonać po prostu klapy, lotki, ster kierunku i wysokości, wszystko z osobnych części, czyli ruchome stery. No, stery nie będą tu ruchome, wiadomo, jest to model statyczny. Wykaz części, tych części jest 548 na pierwszej stronie, tu nam to już zaznaczono. I pokrótce, szybciutko jeszcze rysunki, strona z rysunkami, wręgi i części wewnętrzne kabiny i podwozie. I zrobię zbliżenia na części, tak żeby było to bardzo dobrze widać. Są dość odwzorowanie bardzo dobre. No i zacznę tu filmowanie od skrzydeł. I jak tu widzicie, zrobię jeszcze bliżej. Dość wiernie to wszystko jest odtworzone, nawet napisy są na każdym z tych wizjerów, czyli takich tutaj jakichś otworów rewizyjnych są napisy, nity, podziały blach. Naprawdę jest dość ładnie odwzorowane. I tak jak na okładce opisano, że części sterowe, czyli tu właśnie klapy są osobne, tu mamy nawet wycięcie w skrzydle, tu właśnie nożyczki, musimy to wyciąć pod klapę, możemy je zrobić tak zwaną klapę otwartą. Spróbuję przybliżyć ten napis, co jest te napisy, które są tutaj w tych wizjerach takich. O, i tu mamy te napisy. Muszę troszeczkę obraz się trząść, bo jednak to filmuję z ręki, trzymając aparat w ręku. No, ale możemy coś tam odczytać. Reflektor dość wyraźnie, dość dobrze tu zrobione, szkło właśnie jakby nacięcia wzdłużne i widzimy jakby tam żarówka siedziała po prostu. No. Może jeszcze troszeczkę, na skrzydłach tu po prostu na tym kolorze khaki. Tu na kolorze takim jasnym jest to bardzo dobrze, te nity widać. Dobrze, przejdziemy normalnie teraz. No i tak się przedstawiają skrzydła. Obkopcenia przy wyrzutniku łusek. Tu mamy segmenty kadłuba i też
dość wiernie to wszystko odtworzone. Elementy wnętrza kabiny, fotel pilota. Tu jest właśnie część środkowa kabiny, wewnętrzna, owiewka. W zasadzie jakby dwie części od wewnątrz i na zewnątrz. No i śmigła. Znaczki na śmigłach. Tak się prezentuje ta stronica tu z tymi częściami podwozia, stery, ster kierunku, statecznik poziomy, ster kierunku, stery wysokości, stateczniki poziome. Mamy na tej stronie. Czy to wydawnictwo tylko na 2 egzemplarzach zakończyło jakby swoją karierę? No nie wiem, ale wydaje mi się, że chyba tak. I tu są wręgi, arkusz z wręgami na tej stronie. Ostatnia strona właśnie z tymi zdjęciami tak zwanych surówek. I jeszcze może kilka ujęć tu na rysunki. Dość ładnie to opracowane. Oznaczenie, także jeżeli tam jest wzmianka, że podwozie, golenie i tak dalej z części sklejamy, należy korzystać z tych rysunków, które tu to pokazują. Natomiast nie ma właśnie numeracji jakby tych rysunków i w opisie tego nie ma, gdzie z jakiego rysunku należy korzystać. Musimy tu sami wyszukać sobie to. Może jeszcze jedno zbliżenie na rysunki. Na tym mamy pokazane poszczególne segmenty kadłuba, z jakich elementów, jakie wręgi wchodzą tu w skład wzmocnienia kadłuba. Tu mamy część ogonową, skrzydła z połączeniem tej części środkowej kadłuba, wręgi środkowej. Tak się przedstawia właśnie ten model Air Cobry w opracowaniu karton model. Jeżeli ktoś tu budował, sklejał ten model z tej wycinanki, z tego wydawnictwa, proszę o jakieś informacje. Jeżeli ktoś chciałby skleić, to można poszukać na jednym ze sklepów modelarskich, internetowych sklepów modelarskich. Jest do osiągnięcia w tym odcinku ten model. Postaram się zrobić odcinek też o Junkersie z tego wydawnictwa. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na inne moje filmy na kanale. Pozdrawiam, cześć!